Przykład przekroju bryły płaszczyzną podaną za pomocą 3 punktów PQR, który będę chciał omówić również w 3D. Mamy tutaj dymetrię kawalerską bryły z płaszczyzną podaną za pomocą 3 punktów P, Q i R. Rozwiązanie jest oparte oczywiście o twierdzenie o punkcie wspólnym trójki płaszczyzn. Będzie następujące. Zaczynamy od wyznaczenia krawędzi przecięcia płaszczyzny PQR z płaszczyzną podstawy. Robimy to na zasadzie takiej, że rysujemy prostą i rzut i tam, gdzie się przetnie prosta ze swoim rzutem na rzut na płaszczyznę podstawy, to jest wyznaczony punkt przebicia z płaszczyzną podstawy tej prostej, w tym przypadku PQ. Analogiczną konstrukcję robimy dla PR i otrzymujemy 2 punkty, takie, które spełniają warunek, że należą do płaszczyzny PQR i podstawy, czyli utworzyliśmy krawędź przecięcia PQR i podstawy. Rozwiązanie tego zadania jest następujące. Podam to bardzo szybko, bo dokładniej omówię to w 3D. Czyli podstawa przecięta chyba nie budzi wątpliwości. Teraz mamy punkt na ścianie bocznej i punkt R na ścianie bocznej, no to możemy poprowadzić krawędź przecięcia tych 2 płaszczyzn. Tu oczywiście był punkt wspólny trójki płaszczyzn, czyli podstawy, płaszczyzny PQR i tej ścianki bocznej, tam gdzie leży punkt R. Tu mamy płaszczyznę równoległą do podstawy, w związku z tym 2 płaszczyzny przecięte jedną płaszczyzną dają nam krawędzie równoległe do siebie. Czyli jak mamy tu krawędź, no to ta krawędź jest z tego punktu równoległa. Tu znowu mamy płaszczyznę równoległą do tej, gdzie leży punkt R, czyli równolegle możemy przesunąć krawędź. Na górze punkt P i płaszczyzna jest równoległa do podstawy. Możemy to stwierdzić w następujący sposób. Tu wysokość jest równa sumie tej wysokości i tej wysokości. Natomiast ta krawędź jest równoległa do osi X, czyli również ta wysokość i ta wysokość jest równa. No, w związku z tym mamy 2 płaszczyzny równoległe. Czyli możemy przez punkt P poprowadzić krawędź równoległą do tej krawędzi K. Z tego punktu, gdzie jest punkt wspólny trójki płaszczyzn, tej przedniej płaszczyzny z bryły i PQR i podstawy, punktu Q, możemy poprowadzić krawędź. No i tutaj mogą być to krawędzie na zasadzie zamknięcia przekroju. Jak ktoś miał problemy z wyobrażeniem sobie, jak wygląda ta bryła, to zobaczmy sobie ją w 3D. W takim widoku cieniowanym, tak, tutaj to co mówiłem, że ta płaszczyzna jest równoległa do podstawy. Obejrzymy tą bryłę z różnych kątów trzenia. No, mam nadzieję, że już jest to wystarczająco obejrzana bryła, żeby sobie wyobrazić, jak ona wygląda. I teraz może przejdę do takiego widoku szkieletowego, żeby to było lepiej widoczne. No, tu już mam wrysowany ten przekrój, czyli ta bryła tak naprawdę w tej chwili składa się z 2 części, z 2 brył, ale będziemy sobie wykonywać po kolei wszystkie czynności, żeby zobaczyć, jak to faktycznie powstaje. Bryły dokładnie w rzucie dymetrii kawalerskiej nie da się obejrzeć, dlatego że jest to dymetria ukośna i można ją uzyskać dopiero po zrzutowaniu na płaszczyznę aksonometryczną, a następnie spojrzeniu na płaszczyznę aksonometryczną prostopadle, ale taką dymetrię prawie prostokątną to jesteśmy w stanie sobie zobaczyć. I postaram się ustawić mniej więcej w takim układzie. Ta płaszczyzna wyznaczona przez 3 punkty wygląda następująco. Wykonamy w tej chwili wyznaczenie krawędzi przecięcia płaszczyzny PQR, czyli tej takiej kolorowej, z płaszczyzną podstawy. Jak to zrobimy? A więc tak. Skopiujemy ten odcinek, tak żeby koniec trafił w symetrię podstawy. Narysuję teraz rzuty odpowiednio jednego
drugiego odcinka na płaszczyznę podstawy. Jeżeli wykonam zaokrąglenie promieniem 0, to uzyskam przecięcie. No i jak narysuję tą krawędź, to utrzymaliśmy tą krawędź K1. Narysuję teraz już krawędzie w tej bryli. Czyli tak, ta pierwsza to oczywiście nie budzi wątpliwości, tu jest. Dalej mamy to przez ten końcowy punkt. Żebym mógł to rysować dobrze, to dorysuję krawędzie jako linię jeszcze. Taka krawędź bryły. Czyli teraz mogę wydłużyć do tej krawędzi tą niebieską. Po przedłużeniu tej linii, tej krawędzi, otrzymujemy przecięcie się z krawędzią bryły, czyli teraz mogę narysować równolegle do tej krawędzi podstawy. Skopiujemy sobie w związku z tym, tak żeby ten koniec trafił w koniec. Wydłużymy tą krawędź. Teraz skopiuję kolejną krawędź. Tak, ponieważ płaszczyzny są równoległe, to skopiuję tą, żeby trafiła w koniec. Tutaj kolejny krok to skopiuję tą krawędź z podstawy do wierzchołka, znaczy do punktu P. Do tego. No. Tu jeszcze dorysuję krawędź, żeby można było ciąć. Kolejna krawędź do narysowania. Tak, no i pozostało nam zamknięcie tylko. Przy czym te dwie krawędzie, tą i tą, można było wyznaczyć inny sposób, mianowicie korzystając z stwierdzenia o punkcie wspólnym trójki płaszczyzn. Jeżeli skopiuję tą krawędź, czyli przeniosę ją równolegle, ale tak, żeby ten koniec trafił tu, to na tej płaszczyźnie mamy punkt przecięcia, który wyznacza nam punkt wspólny trójki płaszczyzn. Tym razem tej podstawa to jest ta równoległa płaszczyzna. I tak naprawdę możemy z tego punktu przecięcia przez ten punkt poprowadzić i jak widać to jest prosta, która wyznacza krawędź przecięcia z tą płaszczyzną pochyloną. Analogicznie można zrobić to dla tej płaszczyzny pochylonej, czyli skopiujemy tą krawędź tak, żeby ten koniec trafił koniec tutaj. O, teraz zaokrąglimy promieniem 0. Tak? I jak narysujemy krawędź z tego punktu, to jak widać wyznaczyło to nam odpowiednio krawędź przecięcia. Żeby to było lepiej widać, to może w tej chwili już ukryję tą naszą całą konstrukcję, bo to było obrysowanie, jak widać, było zgodne z tym, co mieliśmy jako bryłę przekrojoną. Było wyraźnie widać, że to się wszystko pokrywało. Natomiast włączę ponownie widok cieniowany i rozdzielimy sobie te bryły. Czyli wyłączę jedną bryłę i teraz widać ten przekrój. I tak wygląda bryła
po przekrojeniu. Jak widać, ta cała konstrukcja była wykonana w 3D i stąd brały się te zasady skreślenia, bo tak naprawdę my rysowaliśmy krawędzie odpowiednio, wykorzystując twierdzenia w punkcie wspólnym trójki płaszczyzn, krawędzia przecięcia kolejnych płaszczyzn na bryle 3D, a oglądaliśmy to tylko jako dimetria, no, w tym wypadku prawie prostokątna, ale oczywiście równie dobrze by to było, jakbyśmy robili to na dimetrii kawalerskiej w takim rzucie. Konstrukcja byłaby dokładnie taka sama.